Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ramo Rama Rama Hare 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hadibo Hadiva Hadiva Gaura Hadiva Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text 41. Kanto 4, rozdział 24, zatytułowany Intonowanie pieśni śpiewanej przez Pana Shivę, tekst 41. Pravittaya Nivrittaya Pravittaya Nivrittaya Vritti Devaya Karmane Devaya Karmane Namo Dharma Vipakaya Namo Dharma Vipakaya Mrtave Dhukadaya Cha Vittave Dhukadaya Cha. Pravittaya. Mój drogi Panie, Ty jesteś świadkiem rezultatów pobożnych czynów. Ty jesteś skłonnością, niechęcią i wynikającym z nich działaniem. Ty jesteś przyczyną niedoli życia wywoływanych przez bezbożność, a zatem Ty jesteś śmiercią. Składam Ci zatem pełne szacunku pokłonu. Mukam karoti bhachalam bhangamaya tegrim yat kripatam bande Sri Gurundina Taranam. Here Lord Shiva is saying that the Supreme Personality of Godhead Tutaj Pan Shiva mówi, że najwyższa osoba Boga, Lord Krishna, Pan Krishna, is pravittaya nivrittaya. jest zwany Pravrittaya Nivrittaya. So pravittaya means positive inclination. Pravrittaya oznacza pozytywne inklinacje. In nivrittaya means the disinclination. Natomiast Nivrittaya oznacza brak takich inklinacji, złej inklinacji. So as Srila Prabhupada points out in the purport in Bhagavad Gita 16:7, Tak jak Srila Prabhupada wspomina Bhagavad Gita, rozdział 16, tekst 7, these same words are used. są w nim użyte te same słowa. Pravrittim cha nivrittim cha jana na vidurasura. The demons do not know what is pravrittaya, what is to be done, what should be done, nor nivrittaya, what should not be done. Asury nie wiedzą, co powinno być robione i co nie powinno być robione. So therefore they engage in activities that are forbidden by the Shastras. I dlatego też oni angażują się w czynności, które są zakazane przez siastry. So this is a meaning of nibritta, To jest znaczenie słowa nibritta, to take the negative path. co oznacza przyjęcie ścieżki negatywnej. Then prabritta, this can mean the positive path of fruitive activities. Natomiast pravittaya oznacza pozytywną ścieżkę czynności przynoszących owoce. There is karma and there is vikarma. So karma, Jest karma i vikarma. karma means those activities which will promote one in a material sense. Karma oznacza czynności, które będą kogoś wznosić w materialnym zrozumieniu. And by vikarma one is degraded. Natomiast vikarma degraduje kogoś. So the demons are unfortunate because they choose always the path of degradation. Więc demony są nieszczęśliwe, gdyż one zawsze przyjmują ścieżkę degradacji. The karmis, this means the pious fruitive workers, Karmi oznacza osoby, które wykonują pobożną pracę przynoszącą owoce. they go the path of Pritridevaya Karmane. Oni przyjmują ścieżkę Pitridevaya Karmane. So there are two levels of good karma that one can perform. Są dwa poziomy dobrej karmy, którą ktoś może wykonywać. There is the type of good karma that leads to Pitriloka, or the planet of the forefathers. Jest pewnego rodzaju karma, która wiedzie kogoś na Pitrilokę, na planetę przodków. And there is even a superior type of good karma by which one can reach Devaloka. I jest jeszcze inny, wyższy rodzaj karmy, dzięki któremu ktoś wznosi się na Devaloki. So Lord Shiva concludes, Namo Dharma
vipakaya mrityave dukkadayacha. He's offering his obeisances. Więc Pan Shiva konkluduje namo dharma vipakayam ritame dukkadayacha. On ofiarowuje swoje pokłony Unto the Supreme Lord. Najwyższemu Panu. Because he is the source of all of this. Ponieważ On jest źródłem wszystkiego. The inclination in the heart of a person to do good deeds is coming from Krishna. Inklinacja w czyimś sercu, aby zrobić dobre rzeczy, pochodzi od Kryszny. As well as the inclination to do bad deeds. Tak samo jak inklinacja do robienia złych rzeczy. And so therefore the Lord is the cause of karma vipaka, which means the sinful reactions. Więc dlatego też Pan jest przyczyną karma vipaka, czyli przyczyną grzesznych reakcji. All kinds of suffering that come upon a person is the result of their sinful activities. Wszelkiego rodzaju reakcje, jakie na kogoś przychodzą, są rezultatem czyichś grzesznych czynności. And Krishna is the cause of that. I Krishna jest przyczyną tego. Even death, mrityave, the Lord is the cause of that too. Nawet śmierć, mrityave, również Pan jest tego przyczyną. And Srila Prabhupada cites in the purport, in confirmation, verse 15 from Bhagavad Gita. Srila Prabhupada werset 15 z 15 rozdziału Bhagavad Gita. Savasyatyaham hridisanivisto matak smrti jnanam apohanam cha. That the Lord is dwelling in everyone's heart. Pan przebywa w sercu każdego. And He is giving I On daje knowledge, remembrance and forgetfulness. wiedzę, pamięć i zapomnienie. So by the Lord's influence from within, Poprzez wpływ Pana z wewnątrz, someone is gaining knowledge of shastric injunction, ktoś zdobywa wiedzę o różnych siastrycznych zaleceniach and is remembering to do what Shastra recommends, i również pamięta o tym, co siastry rekomendują. and is at the same time forgetting sinful activities, putting that out of his mind. I również zapomina o grzesznych reakcjach. One są tak wyrzucane z umysłu. And for someone else, the inspiration from within is the opposite. A dla kogoś innego inspiracja może oznaczać coś innego. That this person is forgetting what the Shastras recommend, Taka osoba zapomina, co rekomendują siastry. and acquiring knowledge of forbidden things. I zaczyna zdobywać wiedzę o rzeczach zakazanych. There's a nice statement from philosophy, European philosophy, Jest bardzo ciekawe stwierdzenie z europejskiej filozofii, that wisdom also means to be ignorant of things that are not worth knowing. Mądrość oznacza bycie w ignorancji odnośnie rzeczy, które nie są godne poznania. So you say even in wisdom there is not only knowledge, jnanam, but there is apohanam. There is also forgetfulness. I widzimy, że w mądrości jest nie tylko posiadanie wiedzy, ale również apohanam, czyli brak wiedzy o pewnych rzeczach. We should know what to do, and we should forget those things that will lead us to a bad end. My powinniśmy wiedzieć, co jest dobrą rzeczą i powinniśmy zapomnieć o rzeczach, które będą nas prowadzić w złym kierunku. But the asuras are just the opposite. Ale asury są przeciwieństwem tego. They forget what is righteous, and they remember what is all wrong. Oni zapominają o tym, co jest prawowite, i robią wszystko, co jest złe. Like there's a joke about politicians. Jest pewien żart odnośnie polityków. One politician went to a doctor, Jeden polityk udał się do lekarza. and this doctor examined his brain. I lekarz przeanalizował jego mózg. And the doctor, because you know politicians, they're always concerned with right and left. Jak wiecie, politycy dzielą się na prawą, na prawicę i na lewicę. You see, this is the way politicians are divided, whether they're on the right or the left.
To jest właśnie sposób, na jaki dzielą się politycy. Albo są po lewej, albo po prawej stronie. So the doctor said, my dear sir, there is nothing right on the left side of your brain. I lekarz powiedział, nie ma nic prawego po lewej stronie twojego mózgu. And there is nothing left on the right side of your brain. I nie ma nic lewego po prawej stronie twojego mózgu. Meaning there is nothing in the brain at all. I w ten sposób powiedział, że nic nie ma w jego mózgu. So asuras are like that. Więc asury są podobne temu. What is right, they don't know. Co jest właściwe, tego nie wiedzą. They forget. Oni zapominają. And what is wrong, that they have knowledge of. That which one should not have knowledge of, that they have knowledge of. Co jest złego, to oni mają o tym wiedzę. And that they remember. I pamiętają tę wiedzę. So they're guided from within to take the wrong path. Więc prowadzeni są z wewnątrz, aby przyjąć złą ścieżkę. Now someone can wonder from this verse and purport, Więc teraz ktoś mógłby zacząć się zastanawiać, mając na podstawie ten werset dzisiejszy ich znaczenie. whether this philosophy of the Bhagavatam, the Vedic scriptures, is fatalistic. Czy ta filozofia Bhagavatam nie jest filozofią fatalistyczną? So fatalism is an idea we can see in the ancient religion of Greece. Jeżeli chodzi o fatalizm, to możemy odnaleźć jego źródła w starożytnej religii Grecji. In those old stories which they say are mythology. We wszystkich tych historiach, które teraz nazywane są mitologią. It is described that the controlling devas are playing with men as if on a chessboard. Te historie opisują, że kontrolujący dewowie poruszają istotami ludzkimi tak jak figurami na szachownicy. Two devas are having a game and they're moving pieces on a board and these pieces are men. Ci dewowie, oni grają grę i w tej grze ludzie są figurami, które przedstawiają. So this means that the men have no will of their own. I to oznacza, że człowiek nie ma żadnej możliwości decydowania. What they do or don't do is dictated by a higher power. Czy to, co robią, czy to, czego nie robią, jest dyktowane przez siłę wyższą. And they call this higher power fate. I to, ta wyższa moc nazywana jest przeznaczeniem. So that word also appears in the Bhagavatam and other Vedic scriptures. I tego rodzaju słowo również pojawia się w Bhagavatam i innych pismach. Daivi. Jest to nazywane daivi. This means the controlling guidance of a higher power. To oznacza takie siłę kontrolującą wyższych autorytetów. Deva or God. Devów albo Boga. Yes. So then one may ask, so then how are we responsible for what we do? Więc ktoś może zapytać, jak jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Here are some individuals in this temple gathered to serve Krishna. Tutaj w świątyni mamy grupę indywidualności, które służą Krysznie. So they are good people. Więc to są dobrzy ludzie. Actually, they are the best people. W rzeczywistości są to najlepsi ludzie. Because service to Krishna, Krishna Bhakti, this is the highest type of punya. Dlatego, że służba dla Krishna Bhakti jest najwyższym rodzajem punya. And we see other people, they would rather gather in the bar Widzimy, że innego rodzaju ludzie będą się zbierać gdzieś w barze. And drink and smoke and talk all nonsense things. Będą pić, palić i rozmawiać o nonsensownych rzeczach. Waste their time. Będą tracić swój czas. Go to hell. Udając się do piekła. But how are these individuals here to be praised and how are those persons in the bar to be blamed? Więc jak to się dzieje, że te osoby tutaj
są chwalone, a te osoby w barze są krytykowane. If everything is ultimately decided by Daivi, by fate. Jeżeli wszystko jest zdecydowane przez przeznaczenie Daivi. If we are but like chessmen on a board, a game board. Jeżeli jesteśmy tak jak figury na szachownicy. So the God has moved me here, that's why I'm here. Dlatego, że Bóg przesunął mnie tutaj, to jestem tutaj. In this temple. W tej świątyni. And the God has moved another person into the bar. A Bóg przesunął inną osobę do baru. Now he could have moved me in the bar and moved that person here. I mógł mnie przesunąć do baru, a tą osobę tutaj. That is some kind of chance, some whim of the deity. To jest pewnego rodzaju taka wola bóstwa. But I am not to be praised or blamed for what I do. I ja nie powinienem być oskarżany ani gloryfikowany za to, co robię. So then we see how people use this philosophy to excuse themselves. Więc widzimy, że ludzie używają tego rodzaju filozofii, aby wytłumaczyć siebie. We are devotees. We naturally by Guru Parampara are required to preach. My jesteśmy wielbicielami i wymaganiem Guru Parampara jest, aby nauczać. To urge the people, yes, come to the temple. Aby przyciągać ludzi, przyjdźcie do świątyni. Do some service to Krishna. Wykonajcie jakąś służbę dla Krishna. Chant Hare Krishna. Intonujcie Hare Krishna. And someone may reply, well, if God makes me do it, then I'll do it. I ktoś może powiedzieć, jeżeli Bóg sprawi, żebym to zrobił, to ja to zrobię. But if that desire does not appear in my heart, how can I do it? Ale jeżeli to pragnienie nie pojawi się w moim sercu, to jak mogę to zrobić? I will have to follow the way that God directs from within. Będę musiał podążać za ścieżką, którą prowadzi mnie Bóg z wewnątrz mojego serca. And if instead of directing me here, He directs me to sinful life, I jeżeli zamiast skierować mnie tutaj, skieruje mnie na grzeszne życie, then that's what He wants me to do. to jest to, co On chce, żebym robił. So I'm actually the same as you, Więc w rzeczywistości jestem tą samą osobą jak ty. just doing what God wants. Po prostu robię to, co Bóg chce. So sometimes we have heard this type of talk. Więc czasami słyszymy tego rodzaju rozmowy. But Prabhupada used to say, there's an English saying, man proposes, God disposes. Prabhupada mówił, że jest takie angielskie stwierdzenie, które mówi, człowiek proponuje, Pan Bóg dysponuje, albo człowiek strzela, Pan Bóg udonosi. That initially there is a desire within us. Oznacza to, że początkowo jest pewne pragnienie w nas. And the Lord is responding to that desire. I Pan odpowiada na to pragnienie. So in the Taittiriya Upanishad, a very nice insight into this is given. Ciekawe wytłumaczenie tej kwestii. There is a verse there which is defining what is God. Jest tam werset, który definiuje, co jest Bogiem albo kto jest Bogiem. Of course, God is unlimitedly great, so there's so many ways He can be described. Oczywiście Bóg jest nieograniczony i na wiele różnych sposobów może być opisywany. But this particular explanation is very interesting for us. Ale tego rodzaju wytłumaczenie jest bardzo interesujące dla nas. Because we are trying to understand this question of fate versus free will. Ponieważ chcemy zrozumieć tą kwestię przeznaczenia i wolnej woli. So the verse says, Raso vai saha. That he, saha means he is rasa. And rasa, what does that mean? That means taste. Ten werset mówi, że saha, czyli on, jest źródłem rasy. Rasam hyavayam. Okay. Done? Yes. Okay. Rasam hyavayam labdhavanandi bhavati. Yaresha akaso ananda na syat. Esha hi esa nandyati. Which means, unless the living entities, unless the creatures of this world
are getting a taste for what they do, then why should they act? Ten werset mówi, że o ile osoby nie mają jakiegoś smaku do jakiegoś działania, to jak będą mogły działać? So everyone is getting some delight from what they choose to do. Więc każdy otrzymuje jakiś rodzaj doznania z tego, co robi. And it is God, it is Krishna who is that taste of pleasure, taste of happiness they're getting. I to jest właśnie Krishna, który jest tym smakiem, tym rodzajem uczuć, które ktoś doświadcza. You see, now this is bringing us further in our understanding To wznosi nas dalej w zrozumieniu. of this question, why there are some people here in this temple, W tym zrozumieniu i pytaniu, dlaczego ci ludzie są tutaj w świątyni. and why there are some people in the bar. I dlaczego są ludzie, którzy są w barze. If we come with microphone and interview everyone here, Jeżeli byśmy przeprowadzili wywiad z każdym z znajdujących się tutaj osób, why you are here, dlaczego jesteś tutaj, they will all at some point reply, we are here because this is for us happiness. I byłyby pewnie różne odpowiedzi, ale w pewnym momencie ktoś na pewno mi doszedł do takiego punktu, że będąc tutaj odczuwam pewną satysfakcję. There is bliss in this Krishna consciousness and we are enjoying that bliss. Jest szczęście w świadomości Krishna i my doświadczamy tego szczęścia. And when we go into the bar and interview, they will say, we are here because there is bliss in this vodka bottle. I kiedy byśmy zapytali ludzi znajdujących się w barze, co oni tam robią, to oni powiedzieli, że są tam dlatego, że jest pewne szczęście w tej butelce wódki. There is bliss in these cigarettes we are smoking. Jest szczęście w paleniu papierosów. There is bliss in this nonsense talk we are exchanging. Jest szczęście w tych nonsensownych rozmowach, które prowadzimy ze sobą. And rasavai saha. This verse clearly says that He, God, is the pleasure that any living entity is taking in whatever He is doing. I ten werset mówi, że Pan jest tą przyjemnością, którą żywa istota czerpie w każdych okolicznościach. But that does not mean that everyone's enjoyment is on the same level. Ale to nie oznacza, że zadowolenie każdego jest na tym samym poziomie. In our verse this morning, this text 41, it's very clearly stated, pravittaya, nibrittaya. There are things that are encouraged in the scriptures, pravittaya, that you should do, please do these things. And nibrittaya, there are things which you're told not to do. W tym dzisiejszym wersecie czytamy o rzeczach pravittaya, nibrittaya, czyli rzeczach zalecanych przez siastry, które powinno się robić, i rzeczach, które nie powinno się robić. So, as we all know, it is possible to find some rasa, some pleasure in nibrittaya, in things that are forbidden. Oczywiście wiemy również o tym, że jest możliwe znalezienie pewnej rasy, smaku w czynnościach zakazanych. But that does not mean that that pleasure is on the same level as that which is experienced by one who is obeying the shastric injunctions. Ale to nie oznacza, że tego rodzaju doświadczenie smaku jest na tym samym poziomie, co osoba wykonująca właściwie zalecenia, pozytywne zalecenia siastry. And the clear difference is explained in the third canto of the Srimad Bhagavatam by Lord Kapila Dev. I taką przejrzystą różnicę poznajemy w trzecim kanto Srimad Bhagavatam, gdzie Pan Kapila Deva tłumaczy. That chetaha kalv asya bandhaya muktaya chatmanomatam. That there is a cheta means consciousness. Cheta oznacza świadomość. So there is a consciousness of being attracted to the triguna, to the three modes of material nature. Jest świadomość bycia przyciąganym przez trzy siły natury materialnej. You know this sattva, rajas, tamoguna. Znacie sattva, rajas i tamoguna. Yes.
So this is one category of chitta consciousness. Więc to jest jednego rodzaj świadomości. And this is the consciousness of bandha, of bondage. I to jest świadomość takiego uwiązania. Of being caught in the cycle of samsara. Świadomość bycia schwytanym przez cykl samsary. You see? Now again, there is some kind of sweetness there. Ale ponownie w tym również jest pewnego rodzaju słodycz. Just like there are certain plants which produce a sweet nectar. Są pewnego rodzaju rośliny, które produkują słodki nektar. For example, there's one kind of plant called the Venus flytrap. Jest pewnego rodzaju roślina, która nazywa się pułapka Wenus. It has these leaves they look like, two hands put together like this, a little bit open. Ta roślina wygląda w ten sposób, tak jakby były dwie ręce złączone właśnie w takiej formie, którą nasz pokazuje. And there are many fine hairs between the leaves. I jest bardzo wiele takich włosów wystających z liści tej rośliny. So here in the middle there is some kind of ras, some kind of nectar that attracts insects. Więc w środku tej rośliny jest pewnego rodzaju rzecz, jakaś słodycz, która przyciąga insekty. And flies, they're attracted by that and they go inside. Owad przyciągany jest przez to, co jest wewnątrz i wlatuje do środka. And the leaves snap shut. I wtedy te liście zatrzaskują się. The fly cannot get out. I ten owad nie może się wydostać. He's caught in that sweetness. I jest schwytany przez tę słodycz. And that is actually some kind of digestive juice. Jest to taka słodycz do strawienia. And so this plant digests the fly. Więc ta roślina zjada czy trawi tego owada. This is a non-veg veg. To nie jest wegetariańskie. Nie jest wegetariańska roślina. A plant that eats meat. Jest to roślina, która zjada mięso. There are few such kind of plants. Jest kilka takich roślin. So the fly, the insect is finding some sweetness in this dangerous position. Więc ta mucha może znajdywać jakąś słodycz wszędzie. And that sweetness is his bondage. I ta słodycz jest jej takim uwiązaniem, warunkowaniem. And is his death. I jest jego śmiercią. Just like this verse is saying, Namo dharmaya vipakaya mrityve dukkha dayacha. That you are the cause of the miserable conditions of life caused by irreligion, and therefore you are death. I tak jak jest tutaj powiedziane, Ty jesteś przyczyną niedoli życia wywołanej przez bezbożność, a zatem Ty jesteś śmiercią. So you see, Raso Vaisaha, the Lord is that sweetness also. Więc widzicie, że Pan jest również tego rodzaju słodyczą. But who is attracted to that? Więc, ale kto jest przyciągany do tego? You see? Only a certain type of entity. Jedynie pewnego rodzaj istot. So similarly in this human form of life, there are traps of Maya. Więc również w tej ludzkiej formie życia możemy zauważyć pewne pułapki Mai, which are sweetened by, intoxication, by the pleasure of illicit sex and such things. Którymi są na przykład intoksykacja czy przyjemność z nielegalnego życia seksualnego. So we see not everyone is being caught in those traps, only certain people. Widzimy, że nie każdy jest schwytany w tego rodzaju pułapki. Widzimy, że niektóre osoby łapią się. People who find their pleasure in these things. Ludzie, którzy znajdują przyjemność w tych rzeczach. Now for someone else, that is not at all pleasurable. Ale dla innych tego rodzaju czynności nie są wcale przyjemne. In fact, generally we see that when people are innocent, when they're young,
Widzimy, że kiedy ludzie są młodzi i są niewinni, then initially they find such activities to be repulsive. It means disgusting. Kiedy ludzie widzą kiedy młodzi ludzie widzą te rzeczy, to oni widzą, że te rzeczy są takie zniechęcające. You see, a young boy, young girl, what will be their reaction the first time they taste this vodka or cigarette smoke? Jaka jest reakcja młodego chłopca czy młodej dziewczyny, kiedy pierwszy raz próbują wódkę czy palą papierosy? They won't like it. Nie lubią tego. It will disgust them. To jest takie jest zniechęcające. So they develop a taste for it by practice. Więc oni zdobywają ten smak poprzez praktykę. And that practice comes by association, by who they are friendly with. I ten smak zdobywają poprzez towarzystwo, poprzez przyjaźń z różnymi osobami. So one who falls into a bad association develops bad habits Więc ktoś, kto upada w złe towarzystwo, rozwija złe nawyki. and gets a taste for these sinful activities I zdobywa gradually, smak do grzesznych czynności stopniowo. not right away. Nie od razu. Because right away the first reaction is, this is disgusting, this makes me want to vomit. Nie od razu, dlatego że pierwsza reakcja, jaką ktoś doznaje, to, że to nie jest dobre i chce mi się wymiotować. But how does the innocent living entity react Ale jak taka niewinna osoba reaguje? the first time they taste prasadam? Kiedy przyjmuje prasadę? Or the first time they hear Harinam being sung by the devotees in the temple? Albo pierwszy raz słyszę Harinama śpiewane przez wielbicieli ze świątyni. Or the first time they see the deity? Albo pierwszy raz widzi bóstwo. 99.99% if a young child is given little prasadam, hears the kirtan, sees the deity, we see again and again, they are attracted, they like it. Ale widzimy w 99,99%, że większość młodych dzieci, niewinnych dzieci, kiedy przyjmują prasadam, czy widzą bóstwo, czy słyszą kirtan, to one lubią to. Very rarely, in fact in my whole life, more than 30 years in Krishna consciousness, I only remember one time when I saw a young boy, he was hating the kirtan, and this boy was obviously from previous life already an asura. He was a very bad child. I bardzo rzadkie są to przypadki. Ja pamiętam w 30 latach, kiedy jestem w świadomości Kryszny, to widziałem jeden przypadek dziecka, które nie było przyciągane do tych rzeczy świadomości Kryszny i prawdopodobnie to dziecko było w poprzednim życiu jakimś asurą. So this Krishna consciousness is a natural happiness for the soul. Więc świadomość Kryszny jest naturalnym szczęściem dla duszy. And we are the soul. I my jesteśmy duszami. And material pleasures are for the body. I materialne przyjemności są dla tego ciała. And we are not the body. A my nie jesteśmy tymi ciałami. So you can see immediately this pravriti nirvriti. Więc możemy od razu widzieć to pravriti i nivritti. You see? Pravriti means that which is good for the soul. I pravriti oznacza to, co jest dobre dla duszy. And nirvriti means this will not help you spiritually, so don't do it. Although the material senses may become attached to these things. I ta ścieżka nivritti to nie są rzeczy dobre dla duszy. Oczywiście jak będziesz pewne rzeczy wykonywał, to pojawi się przyjemność. Yeah? So yes, those type of pleasures, they bind our consciousness to the body. Ale tego rodzaju przyjemności przywiązują naszą świadomość do ciała. So Lord Kapila Dev, he goes on to say, Gunesva soktam bandhaya ratam vapungsi muktaye. That the same consciousness which can be bound to material things, if that ratam vapungsi, if that becomes attracted, pungsa means the Supreme Lord, if that becomes attracted to Him, ratam, rati, if there's an attraction to Him, then muktaya, then we are liberated from this world. I Pan Kapila mówi, że jeżeli tą samą atrakcję, ten sam smak, jaki mamy do czynności zakazanych,
skierujemy na najwyższego Pana, to ta rad i ta atrakcja pozwoli nam, dzięki temu drzwi do wyzwolenia otwierają się. So you see, ultimately it is up to the individual. Więc widzimy, że ostatecznie te rzeczy zależą od indywidualności, od czyjejś indywidualności. To which he is attracted. Do czego ktoś jest przyciągany? Whether to Maya or to Krishna. Do Mai czy też do Kryszny. You see? There is sweetness in both. Słodycz czy smak jest w obu tych rzeczach. But you cannot say, who can argue that this sweetness is the same? Ale kto może zaargumentować, że kto może się tak kłócić o to, że to jest to samo? In fact, we can see that the materialistic happiness is not really happiness. Ale widzimy, że materialne szczęście nie jest tak naprawdę szczęściem. Just like a person becomes addicted to drugs in the name of happiness. Tak jak ktoś może w imię jakiegoś szczęścia przywiązać się do narkotyków. But are they happy? Ale czy te osoby są szczęśliwe? No. Nie. No one would like to live that sort of life if they're in their sane mind. Nigdy ktoś, kto ma zdrowy, rozsądny umysł, nie chciałby żyć takim życiem jak on. Living a nasty, rejected life. Żyjąc jakimś okropnym, takim złym życiem. Committing different crimes just to get money so that one can get this drug. Popełniając różnego rodzaju przestępstwa po to tylko, aby uzyskać narkotyki. Yes. So with great suffering he gets the drug and injects it in his arm. I po wielu trudach zdobywa narkotyki i wstrzykuje do swoich życzy ręki. And he goes into a daze for a few minutes. I ma jakieś wizje przez kilka minut. And then when he comes out of that, then again he has to do so many sinful things. I kiedy powraca z tego stanu, to ponownie musi robić tak wiele grzesznych czynności. Just to put more drugs in the arm. Po to tylko, żeby więcej narkotyków wstrzyknąć sobie. And we see the faces of these people. Do they look happy? Jak patrzycie na twarze tych ludzi, to wyglądają oni na szczęśliwych? No, they look like walking ghosts. Oni wyglądają jak chodzące duchy. They are dirty. Są brudni. Their eyes look like the eyes of a dead body. Ich oczy wyglądają jak oczy martwego ciała. No life in them. Nie mają życia. They have no intelligence. Nie mają inteligencji. Not able even to speak properly, proper sentence. Nie mają możliwości, nie potrafią nawet właściwie wypowiadać zdania. No one in their right mind would want to be like that. Nikt, kto jest we właściwym stanie umysłu, nie chciałby być takim jak oni. But this person is convinced this is my way to happiness. This is the only way to be happy. Ale tego rodzaju osoba jest przekonana, że to jest mój sposób na bycie szczęśliwym. And this is what we call Maya. I to jest to, co my nazywamy Mają. Maya means not this, Maya, not this. This is not happiness. This is not reality. This is not your actual life. Maja oznacza nie to. Maja oznacza, to nie jest twoje właściwe życie, to nie jest twój sposób na osiągnięcie szczęścia. But still in Maya there's some pleasure for those who really want it. Ale pomimo tego, będąc w Maji, odczuwamy jakąś przyjemność. Ta przyjemność jest odczuwana przez tych, którzy chcą ją odczuwać. See, for one who really has this desire, then Krishna says, all right. Dla kogoś, kto ma tego rodzaju pragnienie, to Krishna mówi tak, w porządku. Then he is giving that taste that they want. Więc on dostarcza ten smak, którego oni chcą. But then they have to accept so many miseries. Karma vipaka, so many miseries on top of that. Dlatego też muszą oni zaakceptować później wiele reakcji karma, vipaka, które są reakcjami za tych grzesznych działań. And so Srila Prabhupada gave this very nice example. I Srila Prabhupada daje bardzo wspaniały przykład. That materialistic life, it is like sweet rice. Mówimy o tym, że materialistyczne życie jest tak jak słodki ryż. You see, this paramana, it's called. This very nice preparation. Jest ten rodzaj potrawy nazywany jest paraman, bardzo dobra potrawa. But you take that sweet rice and you mix it with sand.
Ale jeżeli weźmiesz ten sam słodki ryż i zmieszasz go z piaskiem, you see, now the sweetness is still there. to słodycz nadal tam jest. But will you like to eat such a thing? Ale czy będziecie chcieli jeść taką rzecz? You put it to your mouth and there's this gritty sand between your teeth. I to kiedy włożycie to do swoich ust, to będziecie czuli, jak ten piasek tak wypełnia przestrzeń. You still taste the sweetness, the rasa. Ciągle będzie można smakować tą smak rasy, słodycz. But the complete experience is not at all palatable. Ale to całkowite doświadczenie, takie pełne doświadczenie nie będzie zbyt przyjemne. But still you'll see some certain types of entities will go for that. Ale widzimy, że będą istoty, które będą chciały pójść w tym kierunku. If you throw sweet rice mixed with sand out, you'll still see some flies will go there, some living entities with very small brains. They will go there and eat Jeżeli it. wystawicie słodki ryż z piaskiem, to na pewno jakieś owady albo ludzie o małej inteligencji będą korzystać z tego. But a human being with a big brain, he'll only like the pure sweet rice. Ale ludzka istota z czystym umysłem będzie lubiła taki czysty słodki ryż. So Krishna consciousness is that. Więc tym jest świadomość Kryszny. It is pure Ananda, Jest to czysta Ananda, called Kevala Ananda, Kevala Ananda. not mixed with anything that is disgusting or disturbing, Nie jest zmieszana z czymś, co jest jakieś takie okropnie czy ohydne, that is harmful and painful. które jest dostarcza bólu, It is the cierpienia. pure joy of the liberated soul. Jest to czystą przyjemnością duszy wyzwolonej. So then Lord Kapila he says of those who insist on going to the materialistic pleasure, Pan Kapila, aby podążać tą ścieżką materialistycznych przyjemności, he says, Nunam daivena vihita ye chachuchikata srudha, which means, yes, they are daivena vihata, means they are condemned. Vihata means cursed. They are cursed by daivena. Then the will of the Lord, or they call it fate, comes upon them as a curse. I to oznacza, że te osoby po pewnym czasie one są tak przeklęte przez Daivena, przez to przeznaczenie. Because achuttikata shuddham hitva shinvanti asadgata purusham ihavid buja. Because they refuse to be attracted to achuttakata, that means the topics of the Lord. Ponieważ oni odrzucają smakowanie tematów achyuta kata, tematów związanych z Panem. And instead they go for asadgata, means to hear the topics of, asat means unreality. I są przyciągani do tematów związanych z asat, czyli nierzeczywistością. Nonsense material topics. Takie nonsensowne, zwykłe rozmowy. This they're eager to know about. I te osoby są przyciągane do tego rodzaju rzeczy. The nonsense that is broadcast in television, radio, newspapers. Te różne bezsensowne informacje, które są rozprzestrzenione przez radio, telewizję i tak dalej. About the so-called great people of this world, O tak zwanych wielkich ludziach tego świata, who are all subject to birth and death. którzy są którzy podlegają prawu narodzin i śmierci. Who have no control over their senses. Te osoby nie mają kontroli nad swoimi zmysłami. You see? Who are just animals in royal dress. Są oni zwierzętami w takich królewskich ubraniach. This they want to hear about. I o tym ludzie chcą słyszeć. The eating, sleeping, mating, defending O jedzeniu, spaniu, o rozmnażaniu się i obronie. of ordinary conditioned souls. O zwykłych ludzkich istotach. And so, therefore, they're condemned. I dlatego też oni są przeklęci. Daivena vihata, they're condemned to suffer again and again, birth, death, disease, old age. I są skazani na ponowne narodziny, choroby, starość i śmierć.
But they cannot argue that, well, we find the topics of the materialistic people to be interesting because they're doing things, this eating, sleeping, mating, defending, this is activities which we find interesting. And there's none of that in this Krishna Katha. This is not a proper argument. I ktoś może powiedzieć, że my znajdujemy taką przyjemność w rozmawianiu o tych zwykłych rzeczach i tej przyjemności nie znajdujemy w tematach związanych z Krishną. You want to hear about eating? Czy chcecie słyszeć o jedzeniu? Just like some couple years ago, when I was in Delhi, I happened to see a newspaper, the Times of India. Kiedyś, kilka lat temu, kiedy byłem w Delhi, to widziałem gazetę Times of India, czy Czas Indii. And there was some photo story of two film actresses from Mumbai. They call Mumbai Bollywood. I tam była taka fotoreportaż o dwóch znanych aktorach z Mumbaiu. Tam w tym Mumbaiu jest tak zwany Bollywood. So these two film actresses were meeting in a restaurant. Więc ci aktorzy, oni spotykali się w jakiejś restauracji. And the reporter was clicking at what they're doing. I fotoreporter robił zdjęcia, co oni tam robili. So you could see in the photo these two ladies, young ladies, very good looking. Można było zobaczyć, że te dwie młode, dobrze wyglądające kobiety. Famous, of course, as film actresses and znane, tak jak to w przypadku aktorów filmowych. having lots of money. Mające wiele pieniędzy. So they were sitting down to a plate of some cooked animal. I couldn't even tell what it was. It looked so horrible. Just some, black charred thing, lump. Siedziałem przed jakąś taką formą jakiegoś zmarłego zwierzęcia. Trudno było powiedzieć nawet, jakie to jest zwierzę, które było koloru czarnego. And they were eating that, bones between their teeth and smiling for the camera. And drinking wine. So I was thinking that people are attracted to see eating. Więc ludzie są przyciągani do oglądania jedzenia. But this is tamoguna. This is so horrible, ignorant. Ale to jest tamoguna, to jest okropne. And such suffering is being created from this type of eating. I jakie wielkie cierpienie jest tworzone z tego rodzaju jedzenia. As you know, the Sanskrit word for meat, mamsa. Tak jak wiecie, sanskryckim słowem na określenie mięso jest mamsa. Mam, me, sa, him. Means in the next life we will change places. I have eaten him. Next life he will eat me. Mam oznacza ja, sa oznacza on. Więc w tym życiu ja jem jego, ale w następnym życiu nasze role się odwrócą i on będzie jadł mnie. So this is all in darkness. Więc to wszystko jest w ciemności. But people are eager to hear about the eating of, outstanding persons. Ale ludzie lubią słuchać o tym, co jedzą jakieś niezwykłe osoby. So Krishna is not eating. Więc Krishna nie je. You see? Now in Puri, Jagannath Puri, na przykład Jagannath Puri, that is all Lord Jagannath does. Wszystko jest tam Jagannath does? No, wszyscy są sługami Pana Jagannatha. Lord Jagannath, he is offered what they call chapan bhog. Tam jest ofiarowanie, które nazywa się chapan bhog. 54 times a day they are bringing him a feast. 54 razy w ciągu dnia przynoszą Panu Jagannathowi wielką ucztę. So this is God. Więc to jest Bóg. You want eating? Czy chcecie jedzenia? God is eating more than anyone can eat. Bóg może zjeść więcej niż ktokolwiek inny. That is real eating. To jest prawdziwe jedzenie. Unlimited eating. Nieograniczone jedzenie. And moreover, he is leaving so much prasad. I co ciekawe, on zostawia bardzo dużo prasada. Angani asya sakalendriya viti. He's eating by his eyes, just by Lord Jagannath has those big beautiful eyes. He's just glancing and eating by looking,
and leaving everything for his devotees. On je swoimi oczyma, Pan Jagannat ma wielkie oczy, więc on tak spogląda na to wielkiej ilości prasadami i je oczyma. These film actresses, when they eat, there's just a plate of bones at the end. Maybe a dog will eat that, but no person can eat. Ale kiedy te aktorki skończą jedzenie tego martwego ciała, to zostały jakieś kości i kości te mogą zjeść jakieś psy, ale inne ludzkie istoty nie będą tego robić. But Krishna is leaving such wonderful puri, samosa, sabji, sweet rice, halwa, everything. Ale Krishna zostawia te wspaniałe puri, samosy, halawa i tak dalej, słodkie ryż. 54 times a day. 54 razy dziennie. So that is eating. Then you go same side of India, but you go down south, and then you come to Srirangam. Jeżeli będziecie szli tą samą stroną Indii, ale dotrzecie do Srirangam. There is Lord Ranganath. I tam jest Pan Ranganath. And he is lying on Sheshnag. On leży na łożu Sheshanaga. And Lakshmiji is massaging his lotus feet. Lakshmiji masuje jego lotosowe stopy. So he is simply sleeping. Więc on po prostu śpi. Unlimited sleeping. Nieograniczona ilość snu. And then you can go up the other coast of India till you come to Gujarat, and then there's Dwarka. I kiedy pójdziecie dalej w pielgrzymkę po Indiach, to dotrzecie do Gujarat. And at Dwarka there is Dwarkadish, the Lord of Dwarka, Krishna. I tam jest Dwaraka i tam jest Pan Dwarakadish. And there he's defending eternally. I on wiecznie się broni. So eating, sleeping, defending, and then you go to the middle of North India, Vrindavan. I później udajesz się na taki środek północnych Indii do Vrindavan. And there is Brajanath, Brajabihari Sri Krishna, Tam jest Brajabihari Sri Krishna, Gopinath, Gopinath, Lord of the Gopis. Pan Gopi. And transcendently he is mating all the time. I w sposób transcendentalny on tak rozmnaża. He's having his relationships with Srimati Radharani, the Gopis. On ma swoje takie relacje ze Srimati Radharani i Gopi. So people are attracted to these four things. Więc ludzie przyciągani są do tych czterech rzeczy. And they especially like to hear about so-called great people who do these things in some fabulous way. I szczególnie są przyciągani do słuchania o jakichś wielkich osobach, które robią jakieś te rzeczy. But who is more fabulous than Krishna? Ale kto jest większy od Krishna? You see, who has the more opulent eating, sleeping, mating, defending than Krishna? Kto ma bardziej bogate jedzenie, spanie, obronę i rozmnażanie się niż Krishna? And Kapila, he calls this Achyuta Katha. This is very significant. I Kapila Dev nazywa to Achyuta Katha. Jest to bardzo istotna rzecz. Because Achyuta is a name of Krishna, which means he never falls down. He never comes down into this realm of karma. He is always transcendental. Dlatego, że Achyuta oznacza imię Kryszny, które oznacza, że on nigdy nie upada, że on nigdy nie wchodzi tutaj w materialny świat, jest zawsze transcendentalny. So if we develop a taste, a rasa for this Achyuta Katha, then we will also rise to his platform, beyond the modes of nature. Jeżeli rozwiniemy, to będziemy mogli wznieść się do jego transcendentalnej siedziby. So then that is the last question. Więc to jest ostatnie pytanie. How do we develop this taste? Jak możemy rozwinąć ten smak? You see, we are all of us born into this material world, My wszyscy urodziliśmy się w tym materialnym świecie, where the taste for Maya is so strong, gdzie smak do Mai jest tak silny. where we see mostly, look around, all these living beings around us, they're all addicted to that lower taste. I zobaczcie tylko wokół siebie, że większość tych żywych istot jest przyciągana do niższego smaku. So how can one get this higher taste then? Więc jak ktoś może otrzymać ten wyższy smak? So Bhagavatam very nicely answers this question. Więc Bhagavatam bardzo wspaniale wyjaśnia to pytanie. There is another verse in the 10th canto, Jest inny werset w 10 kanto, which begins with the word nibritta.
który rozpoczyna się od słowa nivritta. This verse today we read begins with the word pravrittaya. Natomiast ten dzisiejszy werset zaczyna się od słowa pravrittaya. And the second word is nibrittaya. Drugie słowo jest nivrittaya. So in this verse, today's verse we're looking at, this pravritta, as I said, means the activities which are recommended by the scriptures. Tak jak wspomnieliśmy, pravrittaya to są czynności zalecane przez Pismo Święte. This pravritta also includes the pious materialistic activities. Pravritta oznacza pobożne, materialistyczne czynności. And then there's nibritta, those things which you should not do. I również nivrittaya oznacza rzeczy, których nie powinniśmy robić. But then there is another sense to this word nibritta. Ale również jest inne znaczenie tego słowa nivritta. There is a higher sense of nibritta even beyond this pravritta. Jest wyższe znaczenie tego słowa nivritta, wyższe niż to słowo pravritta. Because pravritta is also still materialistic. Dlatego, że pravritta nadal jest materialistyczne. You are told to be good in the scriptures. Że Pisma nam mówią o tym, żebyśmy byli dobrzy. But there are these people who think, yes, I'll be good so that I will enjoy a better birth in my next life in heaven. I ludzie są dobrzy i działają zgodnie z Pismami i dzięki temu mają lepsze narodziny w niebie. So I'll have greater material pleasures than here. Więc tam będę miał większe materialne przyjemności niż tutaj. This means they're still attached to the body. Ale to oznacza, że oni ciągle przywiązani są do ciała. Their interest is in their own enjoyment rather than serving Krishna. Ich interes jest raczej skoncentrowany na ich samych, a nie na służeniu Krysznie. They still want to take birth again. I chcą przyjąć ponowne narodziny. So then beyond this sense of prabritta, the scripturally approved karma, więc ponad tym pravritta, czyli takim zaakceptowanym i polecanym przez Pisma rodzajem karmy. there is a higher nibritta, which means to stop all karma. Jest wyższego rodzaju nivritta, co oznacza zatrzymanie wszelkiego rodzaju karmy. You see, this is interesting how the transcendentalists, they are nibrittis. To jest bardzo interesujące, gdyż transcendentaliści nazywani są nivrittis. Because they give up this path of punya karma. Gdyż oni porzucają tą ścieżkę punya karmy. The demons, the asuras, are also nibrittis. Demony i asury również nazywane są nivrittis. They too give up the path of punya karma. I oni również porzucają ścieżkę punya karmy. But there's a big difference between these two. Ale jest wielka różnica pomiędzy tymi dwoma. The demons go for bikarma, sinful karma. Demony idą w stronę bikarmy, czyli grzesznej karmy. And the transcendentalists go for spiritual activities. A transcendentaliści udają się, czy wykonują transcendentalne czynności. Simply serving Krishna. Po prostu służą Krysznie. Instead of pleasing my senses, I please Krishna's senses. Zamiast zadowalać moje zmysły, zadowalam zmysły Kryszny. As in Chaitanya Charitamrita, Atmendriya Pritivancha, Tari Bali Kam. This enjoying of one's own senses, Atmendriya Priti, this is calm, this is lust. Tak jak jest powiedziane, że zadowolenie własnych zmysłów jest pożądanie. Krishnendriya Priti Icha Dari Premanam. But when I have icha, means desire, the desire to serve Krishna's senses, this is called prema, this is called transcendental love. Ale kiedy mam pragnienie służenia Kryszny, to nazywane jest prema, miłością. So this is the transcendental path. Więc to jest ścieżka transcendentalna. In Gita, this is called Naishkarma. I w Gicie nazywane jest to Naishkarma. It is also karma in the sense of something is being done. To jest również karma, gdyż coś się dzieje. Because basic meaning of the word karma is just activity.